Witam bardzo serdecznie na czytaniu dla bliźniąt na maj 2026 roku. Moi drodzy, jeszcze rozkładam te Wasze karty, ale tutaj już zaczyna dość mocno płynąć. Pierwsze 5 kart dla Was to jest trójka monet, karta cesarza, paź buław, 8 monet i piątka mieczy. To nam bardzo wyraźnie pokazuje, że macie w pewien sposób narzucone, jak macie działać, jak macie pracować, albo na przykład co macie robić w domu. Ktoś bardzo mocno patrzy Wam na ręce, to jest właśnie ta postać cesarza, a Wy jesteście na tej trójce monet. No i właśnie, Wy zajmujecie się swoim, a ktoś tak jakby z takim batem stoi nad Wami i pilnuje, żebyście robili wszystko tak, jak ta osoba sobie życzy, czy tam jak tam sobie zaplanowała. I paź buław pokazuje nam, że Wy macie zupełnie inną koncepcję, jeśli chodzi o tą pracę, czy o ten projekt. Wy na przykład chcielibyście, no tutaj mamy 8 monet, więc chcielibyście na przykład poszerzyć ten projekt, nieco go zmodyfikować, ale tak jakby na plus, żeby coś powiększyć, żeby coś upiększyć, żeby było jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze. A ta osoba, która tak jakby no w pewien sposób wami dyryguje, więc jeżeli to jest sytuacja w pracy, to może być kierownik albo menedżer, więc no, z taką osobą nie do końca macie szansę polemizować, tak? No ale również to może być i sytuacja w domu czy w związku, że ktoś po prostu tak jakby dyktuje wam warunki i dyktuje całą tą relację w taki sposób, żeby było po jej albo jego i w ogóle nie zwraca uwagi na to, czego wy chcecie, czyli że tak jakby cały ten projekt czy cała ta relacja w mniemaniu tej osoby ma na celu zadowolenie jej albo jego, a wasze potrzeby i wasze chęci nawet nie tyle są na drugim planie, co w ogóle dla tej osoby nie istnieją. I to jest dość tak kategorycznie mm, egzekwowane przez tą osobę, właśnie wskazuje nam na to piątka mieczy. No i co? Zaraz kolejne karty nam pokażą, jak wy sobie z tym radzicie, albo co tam dzieje się wewnątrz was, żeby się jakoś uporać z tą całą sytuacją. No jak na razie nie widzę tutaj, żebyście próbowali w jakikolwiek sposób tej osoby się pozbyć, czy żeby w ogóle były w was chęci na pozbycie się tej osoby. Bardziej pokazuje nam się troszeczkę tak jakby wasza poddańczość wobec tego człowieka. No tak jak wcześniej mówiłam, jeżeli to jest sytuacja w pracy, to tak naprawdę no, możecie nie mieć wyjścia, bo być może od tej osoby zależy w ogóle wasze zatrudnienie, czy wasza wypłata, cokolwiek, tak? No ale jeżeli tutaj dotyczy ta sytuacja bardziej kwestii towarzyskich, czy romantycznych, relacyjnych, no to dlaczego wy nie macie w sobie takiego poczucia, że wy też się liczycie, że to, czego wy chcecie, też jest ważne i tak naprawdę powinno być równoważne z tym, czego chce ta druga strona. No i tutaj ta wasza kreatywność się też pojawia przy tych 8 monetach, no i chęci w ogóle działania, tak? Działania na przykład na większą skalę, właśnie poprawiania czegoś. Wy to w sobie macie, ale to jest tak jakby totalnie ucinane i blokowane przez tą osobę. Dobra, ja tu będę tasować i zaraz za chwileczkę wrócę. Zobaczymy, co nam się dalej pokaże. Ok, już mam wszystkie karty rozłożone. No i bardzo wyraźnie tutaj widać, że wy w pewien sposób potrafiliście przekonać siebie samych, że to, co się dzieje, jest dla was dobre, że to, ta sytuacja, w której się znajdujecie, daje wam poczucie stabilizacji i wręcz pojawia nam się pewna niechęć, a być może i obawy wobec zmiany tej sytuacji. Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić siebie w zupełnie innej pracy, w zupełnie innym związku, w zupełnie innej relacji niż teraz jesteście, mimo tego, że to, gdzie jesteście, zupełnie zamyka wam przestrzeń na rozwój.
Mamy tutaj, no, mamy dość fajną trójkę w samym środku waszego czytania, bo tuż obok dwójki mieczy mamy trzy główne arkana, czy wielkie arkana. Mamy kartę siły, mamy kartę gwiazdy i mamy kartę śmierci. I jeszcze raz, to wygląda na to, że wy przekonaliście samych siebie, że to, co się dzieje teraz, to jest spełnienie waszych marzeń. I że to właśnie daje wam tą siłę. I że będziecie w stanie to ciągnąć w nieskończoność. I że w jakiś naturalny sposób, tak jak nam pokazuje karta śmierci, ta sytuacja zewnętrzna, która jest no, dla was niewygodna, w jakiś sposób się tam przetransformuje i będzie wszystko ok. I wtedy będziecie mogli zupełnie nawet tak jakby nie rozważać zmiany tej pracy, tej relacji i tak dalej. To jest takie trochę, no, myślenie życzeniowe, tak? Ta dwójka mieczy ewidentnie nam pokazuje, że wy no, tak jakby aktywnie blokujecie wszelkie inne opcje. Ta siódemka kielichów po prawej stronie. To tak jakby, no, tak jakby tą waszą strefą komfortu było właśnie to, że ktoś stoi nad wami z batem i wami dyryguje. I to daje wam jakieś tam poczucie bezpieczeństwa. No na pewno zabiera z waszej głowy tak jakby potrzebę planowania czy decydowania, bo to wszystko jest robione przez tą drugą osobę, więc to może być wygodne. Ale w waszej przestrzeni również jest ogromne miejsce na rozwój. Pojawia nam się ta wasza kreatywność przy tej ósemce monet i przy paziu buław tam na samej górze. Ale nadal wy jesteście chętni poświęcić to tylko po to, żeby być w tym pozornie wygodnym miejscu dla was. I wmówiliście sobie, że to jest spełnienie waszych marzeń. Ostatnie 5 kart to mamy pazia monet, siódemkę buław, asa buław, kartę magika i królową monet. To wręcz po prostu pokazuje nam tą waszą wiarę i nadzieję na to, że ja ją nazwę beznadziejna sytuacja, ale być może w waszym poczuciu ona wcale taka nie jest. No ale że ta sytuacja i tak rozwinie się na waszą korzyść i będziecie tej sytuacji, tej pracy, tej relacji, będziecie jej bronić do ostatku waszych sił. I to nam pokazuje karta 7 buław. Wy jesteście pełni wiary w to, że to jest wasze przeznaczenie. Że nic lepszego już nie osiągniecie, nic lepszego was już nie spotka. To tak jakbyście się sami nauczyli, no cieszyć się z tego. Gdzie w normalnej sytuacji, załóżmy na przykład 10 lat temu, 15 lat temu, gdybyście obserwowali kogoś, kto jest w takiej sytuacji, to byście bardzo mocno krytykowali tą osobę. Ale przez te wszystkie lata, poprzez wasze różne doświadczenia, przyjemne, mniej przyjemne, po prostu wasz charakter, wasza osobowość na tyle się wymodelowała, żeby czuć się dobrze w takiej powiedzmy klatce, w takiej sieci. Takie, wiecie, bycie sterowanym przez kogoś i wręcz cieszenie się z tego. Dziwne jest to czytanie. Karta magika na końcu, no i królowa monet. Wy naprawdę wierzycie w to, że ta sytuacja was rozwinie, mimo tego, że was nie rozwija i nie daje wam przestrzeni na rozwój. Wy i tak jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak ta sytuacja będzie działała na waszą korzyść z biegiem lat. I że to, co dzieje się teraz, ta osoba, która właśnie wami tutaj zarządza, że będziecie w stanie
tak poprowadzić swoje życie, żeby to i tak wyszło na dobrze i dla Was, i dla tej drugiej osoby. Ciężko jest mi to sobie wyobrazić, ale żeby już nie przekomplikowywać tego czytania, bo tutaj na spodzie talii wyszła Wam 4 monet i to nam pokazuje, że w tym momencie, przynajmniej w tym miesiącu, Waszą największą potrzebą jest poczucie stabilizacji i pewności. Pewności w to, że otwieracie oczy i widzicie to, co oczekujecie zobaczyć. Pewności w to, że wstajecie rano i idziecie do tej pracy, do której od jakiegoś tam czasu chodzicie, tak? W ogóle y, nie czujecie się chętni na jakiekolwiek zmiany. Mimo tego, że ewidentnie no tutaj pewne rzeczy działają na Waszą niekorzyść. Totalnie to zlewacie i staracie się utrzymać to, co jest. Oczywiście w przypadku każdego z Was może chodzić o coś zupełnie innego, jeżeli chodzi o powody, dla których taką pozycję obejmujecie, takie nastawienie. Dlaczego aż tak bardzo Wam zależy, żeby utrzymać ze wszystkich sił to, co jest teraz? Dlaczego tak bardzo Wam zależy na tym, żeby ignorować wszelkie sygnały, które wyraźnie Wam pokazują, że jesteście mocno ograniczani? Musicie się zastanowić, co takiego daje Wam ta sytuacja, oprócz poczucia stabilizacji, albo inaczej. Dlaczego tak się upieracie na tym poczuciu stabilizacji? Co takiego jeszcze jest w Waszym życiu, czy w Waszym polu energetycznym, co mogłoby powodować właśnie takie wytrącenie Was z równowagi i poprzez to, że ten świat w świecie fizycznym utrzymujecie tę stabilizację, to Wam daje takie złudne poczucie, że wszystko jest i będzie ok. To musicie się nad tym zastanowić. W każdym razie ta sytuacja majowa, przynajmniej z mojego punktu widzenia, oczywiście każdy z nas ma inny sposób na życie, każdy z nas zupełnie inaczej na to wszystko patrzy. No ale karty ewidentnie pokazują, jak ogromny macie potencjał i jak bardzo jakiś człowiek, jakaś osoba czy jakaś sytuacja blokują ten wasz potencjał, a wy tak jakbyście się jeszcze z tego cieszyli. Dziwne to jest. Ale może to jeszcze nie jest ten czas. Być może w przyszłości nadejdzie czas, kiedy jednak zrozumiecie wartość tego waszego potencjału, no i zdecydujecie się podjąć jakieś kroki, żeby ten potencjał uwolnić. Na chwilę obecną, raczej z uśmiechem na twarzy, ten potencjał sobie blokujecie, trzymacie go tak jakby w takiej skrzyni i skupiacie się na zupełnie innych rzeczach, pozwalacie się troszeczkę tak jakby prowadzić na sznureczku. Być może jest to dobre podejście, dlatego że uwalnia waszą przestrzeń mentalną i tak naprawdę ta kreatywność w was nadal buzuje. Być może nadal się rozwija, tylko na chwilę obecną nie dajecie jej szansy, żeby ona się pojawiła w tym świecie fizycznym. To by było na tyle. Bardzo Was pozdrawiam. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.